Siemaneczko, z tej strony Anioł. Kela przychodzi do nas z nowymi informacjami o nadchodzącej aktualizacji. Nazwa aktualizacji Festiwal Flory ukaże się 25 kwietnia, więc już za 4 dni. Na szybko sobie przeczytamy te najważniejsze punkty. Resztę nieistotnych rzeczy pominiemy jak zwykle. No i przypominam jeszcze o pozostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz. Dziękuję wspierającym, no i lecimy do pierwszego punktu. W punkcie pierwszym mamy cały zestaw nowych bohaterów, nowy artefakt oraz nowego pupila. Zacznijmy od nowych bohaterów. Dodano legendarną bohaterkę Neję, kawaleria, PvP oraz mobilność. Dostępna w wydarzeniu Szczęśliwy Obrót oraz Koło Fortuny. Same drzewka mi się podobają, akurat mobilność lubię. Bohaterka jest z koła, więc sobie na pewno ją odblokuję i zrobimy sobie ją 5111. Drugim bohaterem jest LSY. Nie będę tutaj czytał całego imienia, bo nie wiem jak to czytać dokładnie. W każdym razie jest to bohater pod garnizon. No i jak to bywa z bohaterami pod garnizon, jest to bohater z najsilniejszego lorda. Podejrzewam, że może to być ten drakon, którego widzieliśmy na przebitkach z filmu, ale zobaczymy co to będzie. W każdym razie przejdźmy do nowego artefaktu. Kawaleria, PvP oraz atak. PvP oraz atak raczej mówi nam, że będą tutaj naprawdę spore obrażenia, bez żadnych ceceków, więc myślę, że może być ciekawym artefaktem. Natomiast jeśli chodzi o pupila, mamy nowego pupila o nazwie Złocisty Szakal. Kawaleria, wojownik, umiejętności. Dostępny do schwytania w terenie podczas sezonu sporów. S1, S2, S3, no ten pupil nie jest dla was. Idąc dalej mamy punkt drugi z nowymi wydarzeniami. O wydarzeniach wiadomo, ja tutaj nigdy nie czytam, bo jakie te wydarzenia będą, to zobaczymy już w praktyce. Punkt trzeci. Ulepszenia systemu sezonowego. 3.1 ulepszenia polityk w trzecim sezonie sporów. Dodano nową politykę sezonową o nazwie Renowacja Apteki, która dodatkowo zwiększa maksimum eliksirów i pozwala zapewnić jednostkom lepsze wsparcie medyczne. Nie jestem w 100% pewny, ale raczej chodzi o te eliksiry tutaj w rogu, że zwiększymy sobie tutaj ilość. Wychodzi na to, że być może będziemy mogli sobie odłożyć więcej eliksirów na te dni walki. Myślę, że to może być fajne rozwiązanie, szczególnie gdy na przykład nie mamy walk w strefie drugiej, albo w strefie trzeciej, dopiero mamy walki w strefie ostatniej. Ogólnie uważam, że zwiększanie eliksirów, no raczej nikt nie będzie na to narzekał. 3.2 ulepszenie funkcji relegowania. W dużym skrócie możemy relegować więcej osób z naszego królestwa. Dla tych, którzy nie wiedzą czym jest relegowanie, w dużym skrócie jest to opłacanie migracji graczom, których chcemy się pozbyć z królestwa. No i relegować może król za swoje pieniądze. Jak wiemy, migracja nie należy do najtańszych rzeczy. No i gdybyśmy chcieli na przykład migrować te 30 osób, no to parę zer z naszego konta na pewno by poszło. Ogólnie i tak tego nikt nie używa, więc przejdźmy sobie dalej. Ulepszenie u progu wojny. Dodano funkcję wyszukiwania i automatycznego utrzymywania pokoju w przypadku zwykłych cienistych troli. Zaktualizowano zasady zdobywania punktów krainy za ataki po zgromadzeniu na elitarne cieniste trole. Elitarne to oczywiście te trole, na które robimy rally. Punkty są teraz obliczane na podstawie liczby legionów uczestniczących w zgromadzeniu, a nie liczby pokonanych troli. Obowiązują limity. Pierwszy i drugi podpunkt naprawdę spoko dla tych, którzy chcą brać udział w tym wydarzeniu. No bo nie będzie teraz tak bardzo czasochłonny, ale pamiętajcie o tym, że Brink of War i tak wygrywa się szkoleniem jednostek. Ale idźmy dalej, zoptymalizowano zasady dotyczące zadań w ramach u progu wojny. Zamiast zdobywać punkty za pokonywanie określonych rodzajów cienistych troli, gracz otrzyma je teraz zależnie od sumy PDW wydanych w celu pokonania cienistego trolla dowolnego rodzaju. No tutaj chyba za wiele się nie zmieni mimo wszystko. Nieznacznie ulepszono nagrody za pokonanie cienistych troli w pierwszej fazie u progu wojny. Nieznacznie, czyli może dostaniemy, nie wiem, 2 paczki po 10 000 golda więcej. Raczej na więcej bym tutaj nie liczył. No i ostatni podpunkt. Ulepszono zasady migracji w ramach u progu wojny. W tym okresie zarówno imigracja, jak i emigracja są niedozwolone. Zmiany pojawią się w wydarzeniu progu wojny rozpoczętym po aktualizacji gry. Okresy migracyjne są teraz i tak praktycznie cały czas, więc jak będą wyłączone w tym wydarzeniu, no to chyba nic się takiego nie stanie. Także ta zmiana również mocno na grę nie wpłynie. Kolejny podpunkt, modyfikacja ograniczeń migracji w sezonie sporów. Między krainami rozgrywającymi sezon sporów po raz pierwszy
a tymi, które mają już w nim doświadczenie. Mogą wystąpić duże różnice w mocy, dlatego w celu zapewnienia większej sprawiedliwości dodano pewne ograniczenia. Postacie, które rozegrały sezon sporów co najmniej 3 razy, nie mogą przenieść się do krain uczestniczących aktualnie w pierwszym lub drugim sezonie sporów. Zmiana ta dotyczy tylko krain rozpoczynających sezon sporów po wprowadzeniu aktualizacji. Z tą sprawiedliwością i tak różnie bywa. W każdym razie jak ma to poprawić grę, to niech robią taką zmianę. Mogliby też poprawić sprawiedliwość w dalszych sezonach sporów. Ja uważam, że drużyny na KVK powinny być z góry ustalone przez grę, bo jeszcze nie raz będziemy świadkami dziwnych połączeń, dziwnych drużyn. Nie oszukujmy się, spora część ludzi nie potrafi w dyplomację. Dobierają się do silniejszych, a potem nie mają walk, no i muszą farmić zasługi między sobą. Myślę, że nieraz coś takiego mogło was spotkać, szczególnie jeśli jesteście już w sezonie sporów. Tutaj nie mam idealnego rozwiązania, ale myślę, że z góry wybrane drużyny przez grę, jeśli ten system dobierania byłby naprawdę dobry, lepiej na tym wyjdziemy jako gracze, niż gdy tę władzę nad drużynami będą mieli ludzie. No niestety, was jako graczy trzeba trzymać krótko. Przejdźmy dalej. Kolejny punkt, ulepszenie Hordy Mrocznych. Po aktualizacji w przypadku zniszczenia Cytadeli Cienia nagrodę otrzymają nie tylko członkowie Watachy, którzy walczyli z Wartownikami Cienia, lecz również osoby odpowiedzialne za zmniejszenie trwałości Cytadeli. Też dobra zmiana, parę osób u nas było zdziwionych, że przyszli niszczyć Cytadelę, a nie dostali za to żadnych nagród, zostali lekko w***ani. Ale no, ważne, że to naprawiają, tak? Ważne, że to naprawiają. Punkt 4. Ulepszenia systemu walki. 4.1. Lepsze wrażenia w trybie Korzenie Wojny. W trybie Korzenie Wojny dodano portale i bestie, a także bardziej zróżnicowano mapę. Po aktualizacji w trybie Korzenie Wojny będzie można rozmieszczać pupile bojowe. Portale i bestie chyba spoko, tak mi się wydaje. Pupile bojowe, no w dużym skrócie mocniejsze przymierza będą jeszcze mocniejsze. Szczególnie właśnie w rally i w garnizonach, więc... no takie neutralne, wiadomo, że mamy te pupile bojowe w Openfieldzie. Korzenie Wojny myślałem, że to będzie bardziej taki drużynowo-skillowy tryb gry, no ale niestety nie jest. Myślę, że jedyne wyrównane walki w Korzeniach Wojny są tam, gdzie wszyscy członkowie po obu stronach barykady mają przynajmniej po tym milionie jednostek każdego rodzaju, żeby właśnie wdrażać różne taktyki. Mi osobiście marzy się taki tryb jak Korzenie Wojny, tylko że w tym trybie wszyscy mieliby to samo. No i tam faktycznie zwycięstwo zależałoby od skilla, od taktyki. No a w Korzeniach Wojny nadal mimo wszystko silniejsze drużyny mają łatwiej. No a myślę, że taki skillowy tryb, gdzie wszyscy mają to samo, wszyscy mają dostęp do takiej samej ilości wojska, myślę, że naprawdę mógłby oddać. W każdym razie przejdźmy dalej. 4.2. Lepsze rozmieszczanie legionów. Podczas rozmieszczania legionów domyślnie będzie stosowane zalecane sortowanie. W międzyczasie zoptymalizowano logikę metod sortowania. Myślę, że spoko zmiany, jak szybciej będziemy mogli wybrać bohaterów, których chcemy, no to chyba każdy będzie zadowolony. 4.3. Lepszy mechanizm talentów bohaterów. Teraz możesz szybko zmieniać bohaterów w interfejsie, aby skonfigurować ich talenty. Podejrzewam, że będziemy mieli teraz opcję wyboru bohaterów gdzieś w rogu, no i nie będziemy musieli wychodzić z drzewek talentów, tylko będziemy sobie mogli tych bohaterów tutaj zmieniać, więc myślę, że spoko opcja. 4.4. Lepsze opisy umiejętności bohaterów. W przypadku opisów umiejętności bohaterów dodano możliwość wyświetlania skróconego lub szczegółowego objaśnienia, co pozwoli wybrać krótką lub sprecyzowaną charakterystykę za pomocą przycisku widocznego w oknie. Dużo nie zmieni, ale spoko. 4.5. Ulepszono efekty wizualne podróży w czasie podczas walki ze smokiem. Mega ważna zmiana. 4.6. Poprawki błędów. Większych błędów tutaj nie ma. No może poza tymi tutaj zgromadzeniami w Korzeniach Wojny, bo czasem faktycznie liczebność w rally była większa niż powinna być, ale jak to naprawiają, to spoko. Punkt 5. Usprawnienia systemu przymierza. 5.1. Nowa umiejętność przymierza. Skarbiec rozkwitu życia. Po użyciu tej umiejętności przez lidera lub oficerów przymierza, w sklepie przymierza aktywowany zostanie sklep rozkwitu życia. Członkowie przymierza mogą pozyskać w nim mikstury rozkwitu życia i przedmioty powiązane z zasobami. Mikstura rozkwitu życia to nowy przedmiot leczniczy, który po zdobyciu natychmiast zwiększa ilość eliksiru przechowywanego w szpitalu. No i znowu nie jestem pewny, ale być może zwiększy aktualną liczbę
tych eliksirów tutaj, więc jeśli mam tutaj na przykład teraz 5000, to dostanę ileś tam tysięcy? Jeśli macie inną teorię, to dajcie znać, bo naprawdę nie wiem, o które eliksiry może im tutaj się rozchodzić, ale podejrzewam, że o te eliksiry tutaj przymierze co sezon może użyć skarbca rozkwitu życia maksymalnie 3-krotnie, a każdy gracz ma prawo aktywować sklep rozkwitu życia do 3 razy w sezonie. Limity resetują się na początku nowego sezonu. 3-krotnie może aktywować tę umiejętność przymierze i 3-krotnie może aktywować tę umiejętność gracz. No i teraz jest pytanie, czy gracz może aktywować rozkwit życia wtedy tylko, gdy przymierze to aktywuje. Prawdopodobnie będzie tam jakiś czas trwania tej umiejętności. No i w czasie trwania tej umiejętności gracz będzie mógł użyć tej umiejętności? Czy są to osobne użycia? No i gdy przymierze włączy rozkwit życia, to każdy w przymierzu dostanie te eliksiry? Czy jednak jest to na tej zasadzie, że gdy przymierze użyje tej umiejętności, wtedy dopiero gracz może użyć umiejętności, żeby sobie tam coś wykupić? Nie jestem pewny, jak to interpretować, dajcie znać, co wy o tym myślicie, a my przejdźmy dalej. 5.2 lepsze zasady umiejętności przymierza. Skrócono czas odnowienia teleportu do leża z 24 godzin do 6 godzin. No i zmodyfikowano metodę obliczania czasu odnowienia. Wcześniej czas odnowienia rozpoczynał się po zakończeniu, teraz będzie się rozpoczynał w momencie użycia. Wiem, ta zmiana nie wydaje się jakaś potężna na pierwszy rzut oka, ale jest naprawdę fajna. 5.3 więcej poziomów skrzyni błogosławieństw. Po aktualizacji otwarcie daru przymierza zapewni ci punkty kluczowe oraz równowartość kryształowych punktów. Po zdobyciu określonej liczby kryształowych punktów skrzynia błogosławieństw zostanie ulepszona. Skrzynie wyższego poziomu zawierają wspanialsze nagrody. Maksymalny poziom skrzyni błogosławieństw wynosi teraz 100. Do ulepszenia skrzyni do 50 poziomu potrzeba takiej samej liczby kryształowych punktów, co wcześniej punktów kluczowych. Powyżej 50 poziomu suma wymaganych kryształowych punktów znacznie wzrasta, podobnie jak jakość skrzyni i nagród. No co, fajna zmiana, wzmacniajmy mocne sojusze, zabijajmy te słabsze, a tak na poważnie to myślę, że teraz ciężej będzie posiadać 2 przymierza na królestwie, no bo jedno z reguły jest zawsze słabsze. No i wszyscy będą chcieli siedzieć w tym mocniejszym, żeby otrzymywać lepsze nagrody. Zobaczymy, czy to wpłynie na grę, ale jeśli ma wpłynąć na grę, to podejrzewam, że właśnie w ten sposób, że na jednym królestwie będzie jedno przymierze, ale wiecie, może też nie wpłynąć, zobaczymy. 5.4 lepsza funkcja znacznika Legionu, nic ważnego. 5.5 nic ważnego. 5.6 teraz podczas budowy bastionu lub wieży przymierza będzie widać zasięg ataku, co ułatwi zarządzanie i konstrukcję. Nie wiem, czy było widać wcześniej, ale jeśli nie było widać, to fajnie, że to dodają. No i teraz 6. punkt, lepszy rozwój gracza. 6.1 nowy mechanizm ideału. Gracz przy użyciu wykutych kluczy artefaktów może dokonać określonej liczby losowań, aby odblokować wymarzony ideał. Funkcja ta będzie dostępna w trakcie sezonu sporów. Ideały wzmacniają atrybuty istniejących artefaktów i nadają im unikalne zdolności bojowe, zapewniając potężne wsparcie w walce. W dużym skrócie mocniejsi będą mocniejsi. 6.2 ulepszenia mechanizmu pupili bojowych. Możesz teraz kupować karty umiejętności bezpośrednio w interfejsie ulepszania umiejętności pupila bojowego. W końcu, bo naprawdę przeskakiwanie do sklepu i tam kupowanie, potem znowu odnajdowanie tego pupila, mega nużące, mega słabe. Miejmy nadzieję, że teraz to będzie tak, jak sobie to wyobrażam, czyli przy ulepszaniu jakiejś umiejętności będziemy mogli po prostu tutaj kupić te umiejętności, których potrzebujemy, bez wychodzenia z okna ulepszania, także ta zmiana jest naprawdę fajna. Ponadto jeśli chodzi o pupile bojowe, no to teraz prawdopodobieństwo zdobycia umiejętności talentu pupila bojowego podczas próby schwytania bestii zostało zwiększone. Nie wiemy, o ile zostało zwiększone, nie wiemy, jakie procenty były dotychczas, więc nawet jeśli zwiększyli prawdopodobieństwo nawet o promil, no to zwiększyli, tak? Brakuje mi tutaj trochę konkretów, no ale it is what it is. Punkt 7. Lepsze wrażenia podczas wydarzeń. 7.1 mobilizacja przymierza. Ukończone zadania powiązane z wydarzeniem będą teraz automatycznie przesyłane po upływie określonego czasu. Dodano przycisk odświeżania masowego, który pozwoli liderom i oficerom przymierza jednocześnie odświeżyć wiele zadań naraz. Dodano zasady awansu i degradacji w obrębie klas. Jeśli w grupie w ramach danej klasy nie ma wystarczającej liczby przymierzy,
Żadne przymierze z tej grupy nie zostanie zdegradowane podczas wydarzenia i wszystkie będą kwalifikować się do awansu. Jeśli chodzi o mobilkę, to wszystkie zmiany spoko, wszystkie zmiany na plus. Pochwalę się przy okazji, że jeszcze przed tym ułatwieniem, bo myślę, że teraz będzie łatwiej się utrzymać i awansować. Jeszcze przed ułatwieniem my jako VP załapaliśmy się do legendy. Także tutaj sobie gratuluję i naszym członkom. Wracając do maila, w ciemność zdruzgotana, ciekawa nazwa, a dodano funkcję automatycznego dołączania do zgromadzenia, która pomoże Ci uczestniczyć w zgromadzeniach automatycznie, nawet wtedy, gdy jesteś offline. Ciekawe jak to będzie działać, ale wydaje mi się, że jest to naprawdę fajne. Ponadto zmodyfikowano mechanizm nagród. Nagrody są teraz powiązane z obrażeniami zadanymi przez gracza. Gracz, który w trakcie bitwy toczonej przez przymierze nie zada żadnych obrażeń, nie otrzyma łupów osobistych ani przewidzianych dla członków. Mimo to nadal może dołączać do innego przymierza, aby wziąć udział w wydarzeniu i zdobyć trofea. Osobistych łupów i tak nie dostawaliśmy z tego co kojarzę, ale teraz nie będziemy otrzymywali również tych dla przymierza, więc chcąc nie chcąc trzeba będzie wziąć w tym udział. No i ostatni podpunkt, zmniejszono obronę fortów cienia, dzięki czemu będzie łatwiej można zadać im obrażenia. Więc teoretycznie gracze z T4 również powinni teraz dostać jakieś nagrody. Ja nie brałem w tym udziału osobiście, raz wziąłem i potem nie chciałem się na to przychodzić z tego względu, że no nie miałem obrażeń jako gracz T4, żeby tam zdobyć jakieś nagrody, jakieś lepsze nagrody poza fioletowymi tokenami. Jeśli teraz będę mógł zdobyć legendarne tokeny, no to jasne, wtedy zacznę przychodzić. Chociaż teraz nie będę musiał nawet przychodzić, no bo nawet jak będę offline, powinni móc użyć moich jednostek. No i przechodząc do ostatniego punktu, inne poprawki. 8.1 nic ważnego, 8.2 nic ważnego, 8.3 może być naprawdę bardzo ciekawe. W celu zapewnienia graczom jak najlepszych wrażeń, wzbogaciliśmy rozgrywkę o kilka funkcji testowych, w tym automatyczne dołączanie do zgromadzeń, usprawnienia czatu, które, uwaga, podejrzewam, że mogą być automatycznym tłumaczeniem na dany język, który mamy ustawiony w grze. Jeśli tak by było, to naprawdę mega zmiana, widziałem to już w kilku grach. Miejmy nadzieję, że coś takiego wprowadzą tutaj dla przymierzy, które mają graczy z różnych stron świata, naprawdę to byłoby coś mega fajnego. Ponadto dodatkowe wydarzenia i optymalizacje wydarzeń. Przed oficjalną implementacją funkcje te zostaną udostępnione na wybranych serwerach testowych. Ten niepozorny punkt może poprawić grę w znacznym stopniu, ale zobaczymy, czy to o to chodzi. Jest to ostatni punkt, któremu warto poświęcić uwagę. Jakbym miał ocenić tę aktualizację, to znowu, niby nic ważnego, niby nic wielkiego nie dostajemy. Raczej powiedziałbym, że jest to aktualizacja z takich poprawkowych. Dużo fajnych zmian ułatwiających życie, 2 nowych bohaterów, nowy artefakt, pupil, cały zestaw młodego husarza, no a poza tym to tak naprawdę same poprawki. Ja aktualizację oceniłbym na 6 z 10. Dla mnie, tak jak mówię, naprawdę sporo fajnych usprawnień, ale czegoś takiego wow tutaj brakuje, żeby dać więcej. Więc 6 jest taką solidną oceną, która popycha grę do przodu. 5 byłaby neutralna, uważam, że jest lepiej niż neutralnie, bo jest do przodu, ale nie ma czegoś takiego wow. Możecie dać znać w komentarzu, jak wy oceniacie te aktualizacje. Ja w każdym razie będę się tu z wami żegnał. Wiecie co robić, trzymajcie się. Elo.